naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Idę od samego początku w tej pielgrzymce. Pielgrzymkę tę założył ksiądz Jan Filewicz. A dlaczego założył? Bo to ważne. Zachorował, dostał wylewu, leżał w szpitalu na neurologii i tam już lekarze nie dawali mu rokowania. Konsulium przy łóżku chorego właśnie powiedziała, że już się nie nadaje, będzie macinko. A on wszystko słyszał, ale nie mógł mówić. I na następnego dnia, jak przyszło konsylium, patrzą, ksiądz Filewicz siedzi w łóżku. Poruszenie, co się stało? Mówi, że on chce się wypisać do domu. A jaka przyczyna tego była? Jak on słyszał to właśnie, że lekarze przy jego łóżku mówili, to on myślami wrócił do tego, że Maryjo, myśl na świecie jest najszybsza. Ja mam być roślinką, ja mam dużo jeszcze rzeczy do zrobienia. Mnie uzdrów. Jak mnie uzdrowisz, to ja dla Ciebie zorganizuję taką pielgrzymkę, co jeszcze nikt nie zorganizował. Poszedłem do papieża, z papieżem prawie mszę świętą, potem audiencja prywatna. Mówię, że byłem chory, wiem. Jestem chory jeszcze, wiem. O tym wszystko wiedział on. Ja byłem sparaliżowany cały. Po chwili takiej mówię, Ojcze Święty, pragnę zrobić pielgrzymkę pieszą Białystogrodna-Wilno. Czy mnie Matka Boża przyjmie tam? Może Ojciec Święty powie. Papież tylko zastanowił się, mówi, pamiętajcie, jak będziecie w Osterbramie, pamiętajcie również o mnie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święty Janie Pawle, święta Faustyno, błogosławiony Michale, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tegoroczna pierwsza pielgrzymka, ekumeniczna pielgrzymka, jak co roku trwała 9 dni, przebiegała przez 3 państwa. Szliśmy przez Polskę, Białoruś i Litwę. Nazwę ekumeniczna pierwsza pielgrzymka tłumaczy tym, i większość pielgrzymów też tłumaczy, ponieważ pielgrzymujemy przez teren, który jest różnorodny. I bez względu na to, czy jestem wyznawcą wiary katolickiej czy prawosławnej, to na pielgrzymce to nie jest istotne. Przyjmują nas wszyscy ludzie. Na pierwszej pielgrzymce było około 150-160 osób. Była pielgrzymka dziwna, że ludzie, którzy nas przyjmowali, którzy szli z nami, oni nie wiedzieli, co to jest pielgrzymka. I to była z naszej strony ewangelizacja. Ja mówię, im jeszcze tu kilka osób było, mówię, ewangelizacja, nie sztuka iść, ale ewangelizować. Myśmy szli przy każdym krzyżu, przy każdej wiosce, zatrzymywali się i mówili, dlaczego idziemy. Jak nas szła grupka, chyba, nie pamiętam, około 150 osób, pierwsza grupka, to witających nas były tysiące. Witali nas, tak jak myśmy szli normalnie prosto drogą, to witających było nas tak, na płotach stali, na ulicy stali, na dachach stali i nas witali, bo idzie pielgrzymka. Pierwszy raz jak poszłam, to płakałam, bo ludzie witali nas tak serdecznie, chlebem, solą i pieśni śpiewali i mówili, że tak czekają na pielgrzymów. Nam naprawdę serce się krajało. Uderza nas wielka gościnność, otwartość tych ludzi i to nas ujmuje. Mówią też o swoich bolesnych doświadczeniach, kiedy było prześladowanie Kościoła wiary podczas trwania właśnie Związku Radzieckiego. I my tym się budujemy. I tą wiernością Bogu, tą wiarą tego prostego, można powiedzieć, ludu, ale też niesiemy nasze doświadczenie, dzielimy się tym, czym żyjemy, dodajemy im odwagi, ale też czerpiemy z ich bogactwa. Sens tej pielgrzymki jest właśnie Białoruś. Abyśmy przeszli przez Białoruś, spotkali tam tych ludzi. Teraz ludzie mi mówią, proszę księdza, ale cały czas mówiliśmy po polsku i do dzisiaj mówimy po polsku, prawda? Nawet jak szliśmy przez Wileńszczyznę. Właśnie chcemy się spotkać z tamtymi ludźmi, z Polakami. No tego się nie da opisać słowami. To, co przeżywaliśmy przez te 9 dni, szczególnie kiedy weszliśmy na teren Białorusi, tam naprawdę doświadcza się takiej prawdziwej polskości. Ci ludzie naprawdę czasami biedni, nie mający takiego wsparcia codziennego,
nie patrzą na to, przyjmują każdych pielgrzymów. Jak przeszliśmy na pierwszy postój, praktycznie byliśmy tak zaskoczeni, że stoły uginały się od jedzenia. Ludzie po prostu, czasami na Białorusi ludzie nic nie mieli, a dawali całe serce. Naprawdę. Ani razu chyba nie byliśmy głodni. Z Litwinami my żyjemy, możemy przekraczać tą granicę praktycznie codziennie, więc poza tym, że to już jest bliżej Wilna, to oni takich pielgrzymek mają dużo więcej, a Białoruś jednak ma tą pielgrzymkę raz na rok i oni, tak jak właśnie rozmawia się z ludźmi, oni się przygotowują cały rok, odkładają od tych niskich pensji, emerytur, żeby jak najhojniej ugościć pielgrzymów. Biorą na noclegi tyle osób, ile wejdzie do domu, nie tyle, ile mają łóżek, tylko tyle, ile chce pod dach i widać, że ci ludzie nie robią tego, bo muszą, bo ksiądz proboszcz powiedział, że przyjdzie pielgrzymka i macie ich ugościć, tylko oni to chcą robić, oni sami się pytają, chodzą, szukają pielgrzymów. W Grodnie, jak pielgrzymka przychodzi, jest tyle ludzi chętnych do wzięcia pielgrzymów na nocleg, że brakuje pielgrzymów. Zostaje taka babcia starsza i nie znajdzie się naprawdę nikt. Chodzi do księdza kierownika, żeby znalazł jeszcze jakiegoś pielgrzyma. To jest piękne. Poszedłem do Wilna, chociaż jestem ofiarowany przez moją mamę, Matce Bożej Częstochowskiej, to jednak poszedłem do Wilna ze względu, że przede wszystkim ja staram się kochać Boga i swoją ojczyznę. Dla mnie to są dwie wartości najwyższe w swoim życiu, którymi się kieruję. A tu idziemy do Matki Bożej Ostrobramskiej, przechodzimy przez tereny, które są dla mnie po prostu bliskie, przez to, że jestem też Polakiem, kocham swoją ojczyznę, kocham swoją historię i że mogę spotkać tych, za którymi też osobiście bardzo tęsknię i chciałbym tak, to jakby pomijając tam, ja się zgadzam na jakie są granice i tak dalej, ale chodzi o to, że ja się cieszę z tego, że właśnie, że tutaj mogę przyjść i tych Polaków po prostu spotkać, zobaczyć jak oni żyją, jak podtrzymują naszą tradycję i to jest radość też serca, bo z jednej strony duchowo bardzo przeżywam tą pielgrzymkę, a z drugiej strony też takie spełniają się zawsze moje marzenia, bo idąc przez tą ziemię, patrząc przez te kresy, czy gdzieś przez miejsca, gdzie mówią, że urodził się Czesław Niemen, to po prostu łza się wokół kręci i że tylu Polaków ta ziemia wydała i gdzieś to już nie jest nasze i ten wymiar właśnie patriotyczno-religijny, on mnie najzwyczajniej w świecie przyciąga. Przygotowania do tej pielgrzymki trwają około 365 dni. Cały rok, naprawdę. Od początku już się zaczyna promocja, jakieś nowe pomysły, rozmowy. Sprawdzamy ankiety, w których ludzie piszą, co się podobało, co się nie podobało i zmieniamy się dla nich. Moim zadaniem jest prowadzenie zapisów na pielgrzymkę, które trwają od połowy lipca do połowy sierpnia i jest to około 3 tygodni. Naszym zadaniem w biurze pielgrzyma jest przyjmowanie dokumentów od ludzi i ogólnie sprawdzanie i taka weryfikacja tego, czy to jest dobrze zrobione, bo to jednak musi pójść przez konsulat białoruski i tam są takie wymagania dość surowe, że tak powiem. W tym roku zapisało się około 350 osób i tyle wyszło z Polski. Granicę przekroczyło około 340-330 osób, bo jeszcze w międzyczasie się wykruszyły, ale dołączyła do nas grupa grodzieńska, która liczy 70 osób i ta liczba cały czas się powiększała z miejscowości na miejscowość. Są dziewczyny, dwie w wieku około 19-20 lat, które zawsze w Nowym Dworze na Białorusi dołączają i idą z nami do samego Wilna. W tym roku Podlasie stanowi 46% całej populacji pielgrzymki i ogólnie to są to ludzie spoza Podlasia. Jak tak się patrzy na historię tej pielgrzymki, to naprawdę stała się ona popularna w całym naszym kraju, w Polsce. Pielgrzymują tam ludzie z różnych stron naszego kraju, naszej ojczyzny, co nas bardzo cieszy. Na pielgrzymkę do Wilna chodzą moje koleżanki ze wspólnoty i jakoś tak czuję wewnętrznie, że Matka Boża mnie chyba zawołała, bo opowiadały mi o tej pielgrzymce z taką ogromną radością i z energią i ja mówię, zawsze chciałam iść do Wilna i jechać, zobaczyć Wilno, zobaczyć Ostrą Bramę. Ja mówię, kto mi zabroni tam pójść? I stwierdziłam, że dobra, biorę urlop, co by się nie działo, idę z wami. No i tak się stało, że tu jestem. Idę dlatego, że muszę szczerze przyznać, zawsze chciałem zobaczyć, oprócz tego modlitewnego charakteru pielgrzymki, chciałem jeszcze zobaczyć tutaj tereny, jak wygląda Białoruś. Tak mało kiedy
człowiek miał możliwość pojechać, a tutaj można było zobaczyć tak od kuchni to wszystko. A poza tym na piechotę trud związany z pielgrzymką, intencje. Ja jestem 23 raz, ale moja pielgrzymka to się zaczyna od 6 sierpnia. Dlatego, że idę przedtem do Częstochowy na 9 dni, później wracam 15, a 16 wyruszam do Wilna. Byłam uczestnikiem pielgrzymki, czyli szłam pieszo. Wówczas musiałam skorzystać z pomocy kolegów. I chyba to był sposób, żeby Pan Bóg mnie tutaj zaprosił do posługi medycznej. Przy następnej pielgrzymce zdecydowałam się, że pójdę jako lekarz, ponieważ jest to mi osobiście bardzo potrzebne, ponieważ w trakcie tej pielgrzymki właściwie Pan Bóg wyzbywa z pychy, z egoizmu, stawia tutaj przed człowiekiem, któremu muszę pomóc i to jest taki chyba sposób na mnie tej miłości do bliźniego. Kiedyś byłem na wycieczce autokarowej w Wilnie i tak mi Wilnie się spodobało, że mu powiedziałem, że muszę do tego Wilna przyjść. I Bogu dzięki, jakoś są 3 stałe pielgrzymki w ciągu roku do Wilna, a jeżeli chodzi o ilość, to tak w tamtym roku był 45, 4 i 5 raz, a w tym roku Bogu dzięki 46. Mam nadzieję, że w następnym roku będzie 47 i 8, bo zechcę pójść na pielgrzymkę suwalską międzynarodową oraz na pielgrzymkę ekumeniczną. Idę już drugi raz, bardzo podoba się mi tutaj, bardzo jest taka atmosfera modlitewna, wszystko dobrze, podoba się, jestem wielkiej rodziny, wszyscy bracia, siostry, to jest bardzo piękne. Jestem na pielgrzymce 4 raz. Oj, często ludzie jeden jednego kłamywają i sami siebie. Wmawiają sobie, że coś ważnego w tym czasie zrobią, że jakieś pieniądze zarobią, których nie zarobili rok wcześniej. To wszystko kłamstwo, rozumiecie? Wkłamanie, same siebie zakłamanie takie. Wszystko dostajemy od Pana Boga i trzeba być gotowym oddać to z powrotem. I trzeba gotowym być tak samo i poświęcić czas mu. W przemyśleniach swoich wiem, że za mało człowiek dziękuje, więc bardziej jest to dziękczynna pielgrzymka, ale równocześnie też kilka intencji miałam i bardziej cudzych. Mam za co dziękować Maryi, że za dar macierzyństwa, za dar małżeństwa. No i idziemy dziękując Panu Bogu, Maryi za te wszystkie łaski. Idę do Matki Boskiej. Uratowane miałam życie. Uratowała mnie Matka Boska życie. Będąc małym dzieckiem, Niemcy szczepili po prostu dzieci, idąc na front. 3 roczniki. Między innymi byłam ja w tym roczniku. Wszystkie dzieci poginęły, tylko ja zostałam uratowana. Uwielbiam imię Twoje, Panie, uwielbiam Cię, wywyższam Cię i zadam Ci hołd. W przedsionku chwały Twej sławie, z radością śpiewam Ci pieśń. O Panie Jezu, chcę wyznać, że ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować za wszystkie sił. Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. W tym roku temat wybraliśmy pod nadzwyczajny rok jubileuszu miłosierdzia, który brzmiał Miłosierni bądźcie. Był to temat, który doskonale wpisywał się w istotę właśnie tego roku. Zastanawialiśmy się nad miłosierdziem, czym dla nas jest miłosierdzie i te też konferencje, które przygotował ksiądz Krzysztof Kralka, Palotyn, były właśnie ukierunkowane pod hasło roku. Jestem wewnętrznie poruszony bardzo tym tematem, jak człowiek miłował nas do końca przy tych wszystkich torturach, czy Bóg człowiek, tak? Jak ten miłosierny Ojciec oddał swego Syna, do którego się my modlimy, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Czyli my, grzeszni, którzy swoimi grzechami zabijamy Go, dalej zabijamy każdy dzień, prosimy, żeby przez śmierć Syna On nam wybaczył. To w naszych głowach logika człowieczej się nie wmieszcza. I jak to jakoś z sercem odczujemy, to nas bardzo porusza.
i wtedy jesteśmy gotowi tak samo ofiarować swoje cierpienie, swoje obrazy dla kogoś innego. To nas przemienia. Przede wszystkim przedwczoraj lub 3 dni temu było o miłosiernych rękach. I to jakoś tak najbardziej mi utkwiło, żeby nasze ręce przekazywały to miłosierdzie, które my dostajemy od Pana Boga, od Pana Jezusa Miłosiernego, żeby ono nie zostawało w nas, bo ono wtedy umiera i nic nam nie daje, tylko żeby przepływało przez nas. I to się zaczyna już tutaj, właśnie pomoc drugiemu bratu czy siostrze podczas pielgrzymowania i mam nadzieję, że to uda mi się kontynuować, jak już wrócę do domu. Nawet te wydarzenia, które się dzieją w Polsce, tak jak Światowe Dni Młodzieży pod hasłem Błogosławieni Miłosierni, tutaj pielgrzymka do Matki Miłosierdzia, w roku Miłosierdzia, papież Franciszek cały czas mówi o miłosierdziu, wszędzie to miłosierdzie jest tak propagowane, więc siłą rzeczy człowiek jakoś tak bardziej myśli na ten temat, jakoś tak samoistnie. Czasami nie ma czasu, a tutaj właśnie te wydarzenia są po to, żeby jakoś tak głębiej sobie to wszystko przemyśleć i może poukładać trochę. Choć tak naprawdę pewnie wszystko dojdzie po pielgrzymce dopiero. Rys miłosierdzia bardzo wyraźny był w tej pielgrzymce. Każdego dnia to właściwie był jeden dzień nowenny, bo to 9 dni akurat idziemy nowenny do Miłosierdzia Bożego i też rozważania prowadzone w tym kierunku, nawiązywanie do tego, do czego zaprosił nas Ojciec Święty Franciszek, byśmy otworzyli się na łaski miłosierdzia, pozwolili jakby ogarnąć miłosiernemu spojrzeniu Jezusa. On tutaj jest w swoim wizerunku, pierwszym wizerunku tu malowanym, ale też i to miłosierne spojrzenie Matki Bożej, bo tak ją czytujemy, gdy jesteśmy tu blisko przy obrazie, tak prawie ręką możemy dotknąć tego wizerunku. Jest taka ciepła, taka matczyna, taka bliska, taka nasza. Więc też to miłosierdzie tak jakoś przez Maryję do nas również przemawiała. Ona jako Matko Miłosierdzia tutaj będąca, czuwająca może, roztaczająca opiekę. Mniej mówimy o niej jako królowej, Częstochowska jest królową, ona jest matką miłosierdzia. Więc ona też nas do miłosierdzia Bożego prowadzi, otwiera na to miłosierdzie. Matkę Bożą kocham najbardziej za to, że prowadzi mnie do Pana Jezusa i że uczy mnie, jak Go wielbić, jak Go słuchać i jak wypełniać Jego wolę. To jest chyba największa wartość Maryi w moim życiu. My się tak witamy jak brat z bratem, jak siostra z siostrą, może nawet i lepiej. Jest miłosierdzie wśród nas. A jeszcze teraz jest rok miłosierdzia, to niesiemy relikwie księdza Sopoćki. To też bardzo ważne. Niektórzy ludzie może nawet nie wiedzieli o takim czymś, że on pracował w Białymstoku, siostra Faustyna i on właśnie. A teraz idąc po drodze z tą pielgrzymką dowiedzieli się. Normalnie ludzie na niektórych postojach płakali. Bo widzę, co to jest, prawda, że jakie to przeżycie. Bo w takiej wiosce to niektórzy nie mają tutaj nawet zasięgu i jeszcze telewizji nie mają, radia nie mają. No są różne wioski, ale serce mają bardzo, bardzo, bardzo duże. Tak naprawdę teraz, jak się na to wszystko patrzy, to łączy się to wszystko w całość. Światowe Dni Młodzieży, relikwie, nadzwyczajny rok Miłosierdzia Bożego, miasto Miłosierdzia Bożego, kaplica Miłosierdzia Bożego. Ja rok temu, kiedy zatrzymaliśmy się w parafii w Jaszunach, w 8. dniu naszego pielgrzymowania, już tam tak po prostu powiedziałam dla tego księdza proboszcza, że za rok przyniesiemy tutaj relikwie błogosławionego Michała Sopoćki, bo kiedyś mi mówił, że był on takim pierwszym inicjatorem tej parafii, kiedy tutaj jeszcze żył, kiedy tworzyliśmy tą jedną diecezję. I po prostu powiedziałam, że mam nadzieję, że mi się uda i te relikwie będą, nie wiedząc jeszcze, że to będzie rok Miłosierdzia Bożego, chociaż o Światowych Dniach Młodzieży tak naprawdę mówiło się. Błogosławiony Michał Sopoćko przyczynił się w jakiś sposób do założenia naszej parafii, ponieważ komitet budowy kościoła, on powołał do istnienia, złożył swój podpis, więc parafianie zawsze pamiętają, o czym świadczy tutaj tablica jeszcze jubileuszowa z 80-lecia parafii. Także cieszymy się, że na 90. rocznicę, prawie że na 90. rocznicę naszej parafii, jakby w relikwiach sam błogosławiony
ksiądz Michał przybył do naszej parafii. Tak symbolicznie, w roku miłosierdzia, taka laska i skąd dla nas takie właśnie wydarzenie, że w 26 roku, a teraz mamy akurat, że 90 równo lat, powstała ta decyzja, zapadła, prawda, jego podpisem podpisana, więc tak jak mówiłam, że witaj w domu, błogosławiony księże Michale Sopoćko. Chyba to jest najbardziej wzruszające, te nasze gościnne podwileńskie strzechy, że mamy teraz jego sobie chociażby w cząstce, zdając sobie z tego sprawę, że kult relikwii to kult samego Pana Boga. Ja osobiście mam kult do błogosławionego księdza Michała Sopoćki, bo też w seminarium jakby to w nas to zaszczepiono, to był nasz profesor. I to, co mnie też raduje i cieszy, to, że te relikwie spotkały się z ogromnym przyjęciem ze strony pielgrzymów, że pielgrzymi chętnie te relikwie nosili, że chętnie, kiedy przychodziliśmy do poszczególnych punktów, miejsc, etapów, końców w kościele, to przed tymi relikwiami stawali też i modlili się i przez to też mogli doświadczać też miłosierdzia Bożego. Też wierzę w to głęboko, że i to ich jakoś też skłaniało do tego, aby być miłosiernym, że ten ksiądz Michał błogosławiony faktycznie idzie między nami i te treści, które tutaj są przekazywane, też jakoś pomaga w sercu człowieka gdzieś tam zachowywać i gdzieś tam właściwie ukierunkowywać. Dlatego jest to jak najbardziej trafiony pomysł, żeby te relikwie z nami szły. Obserwowałem ludzi, kiedy nieśliśmy te relikwie. Nie to, że obserwowałem moich pielgrzymów, kiedy szliśmy, ale tych ludzi, gdzie się zatrzymywaliśmy, bo zawsze przygotowano odpowiedni stolik, miejsce, stawialiśmy ten feleton, te relikwie. Ci wszyscy ludzie, którzy na nas czekali, potem się gromadzili i przez te 30 minut, godzinę czy półtora godziny, w zależności ile mieliśmy postoju, po prostu modlili się, śpiewali pieśni, oddawali cześć relikwiom poprzez ucałowanie, a taki szczególny moment, który na mnie wywarł też wrażenie, było te wprowadzenie relikwii do tych parafii Jaszu. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak podniosłe. Pan może jeszcze... Nas jest w ogóle 7 osób. Na pewno wielu ludzi bardzo serdecznie i z chęcią czekają, tylko zwykle to bywa w tygodniu, więc zdarzało się, że pielgrzymi także szedli do szkoły, a w tym roku jubileuszowym szykowaliśmy się, żeby jakoś czynem powitać naszych drogich pielgrzymów, więc szykowaliśmy się i widać, że to się udało, że gość w dom, Bóg w dom. Czekają mieszkańcy i wiem, że niektórzy już 9. raz nawet przyjmują do siebie tych samych ludzi nawet. Tak zdarza się, że tych samych ludzi. A brać musimy, my musimy. Ja podziwiam naród, ludzie, którzy idą z pielgrzymką. Ta wiara w Boga rzeczywiście musi być tak mocna, tak widzę, że chorzy ludzie i ci idą. Cały czas myślałam, taka dziewczyna siedziała tu przed kościołem. Widzę, że jej tak noga boli, chciałam ją zabrać, a już widzę, każdy jedzie, każdy współczuje. My jesteśmy Polacy na Wileńszczyźnie, tak? Jestem Polką, ale no nie tak, ja i po polsku nawet tak nie umiem rozmawiać, bo wszystko u nas po litewsku. I znaczy, że te Polacy takie cieple, że ja jak czuję coś takiego, że no jest to Polak i to wie, to coś takiego, coś tutaj jest w sercu, takie, no coś takie miłe. I dobre ludzie jest to, i które przychodzą tu naprawdę dobre ludzie. Właściwie jestem od początku w tej pielgrzymki, jeszcze jako uczennica w zespole. Spotykaliśmy tutaj z księdzem Janem Filewiczem, zaczynało się. Później przygoda ta cała przerosła, że założyliśmy rodziny i teraz już i nasze dzieci witają i wielu księży, którzy przychodzili klerykami, byliśmy na ich wyświęceniach. Także to już faktycznie rodzina. Pielgrzymka dla każdego z nas, przede wszystkim są to rekolekcje, które umożliwiają każdemu z nas
bez względu na wiek, na stan czy na stanowisko, jakie zajmuje w świecie, w życiu codziennym, jest to doskonała okazja, aby zastanowić się nad swoją relacją do Pana Boga, nad relacją do siebie samego i nad relacją do drugiego człowieka. Ta pielgrzymka nauczyła mnie wielu niesamowitych rzeczy. Przede wszystkim doceniłam sakrum, jakie tutaj jest w kościołach. W Polsce zaczynamy bagatelizować Pana Boga w kościele, a tutaj ci ludzie tak naprawdę wchodzą do kościoła i padają na kolana. I to się czuje, jak się wchodzi. Czuje się to też w tym, jak oni nas przyjmują, w rozmowach z nimi. To, ile oni nam dali, oni sobie nie zdają sprawy. Dziękują nam, że przychodzimy, czekają na nas przez cały rok, a to, jakie bogactwo nam dają i to, ile przeżyć duchowych dzięki nim każdy z nas dostaje, tego się nie da opisać. Ważna jest tak samo ta duchowość kapłanów, którzy obcują z nami, idą razem, ich rekolekcje, oni oddają część serca swojego nam i my to odczuwamy i przyjmujemy ich poglądy. To bardzo ważne, bo to są wykształceni i ludzie, którzy swoje życie zawierzyli Panu Bogu. Przepiękne przemówienie, tak samo zakonnic było. Wielkie im dziękuję. Niech Pan Bóg nas dalej wznagradza takimi pięknymi przewodnikami, naprawdę. Matko, co w ostrej świecisz bramie i jasnej bronisz Częstochowy. Ci wierne i Warszawę w niebieską nas poprowadź bramę. Miłosierna Matko nasza, w swą matczyną weź oddane narody, Litwę wierną i koronę. Dlaczego zapraszam? Dlatego, że tu znajdziecie pokój serca, taką miłość, która was będzie ogarniać i trzymać przez następny rok. Matka Boska Ostrobramska czeka na każdego z Was. Zapraszam. Nasze tej wędrówki mam powiedział mi, że